mało lat, dlatego że telefonik wygląda dość nowocześnie. Bardzo ładny telefonik, bardzo fajnie wygląda. Zobaczmy sobie tutaj na boku. Telefonik posiada tutaj port ładowania, mikro USB, oczywiście, który służy również jako tutaj funkcja naszego USB. Tutaj niżej mamy, widzicie, spust aparatu, raczej z autofokusem. Po drugiej stronie nie widzimy praktycznie tutaj nic, tylko otwór na naszą smycz. Na samej górze widzimy tutaj otwór na nasze słuchawki, 3,5 jack. I tutaj na przedniej ściance nie widzimy dodatkowych tej opcji ani aparatu przedniego, ani czujnika światła. I na tylnej ściance widzimy aparat fotograficzny 3,2 megapikselowy, otwory na nasz główny głośnik i napis marki Samsung. Niestety w tym przypadku, jak widzicie, nie posiada telefon tej diody wspomagający aparat oraz diody, która służyłaby jako funkcja latarki. I teraz sobie ściągniemy naszą tę klapkę i zobaczymy oryginalną baterię w tym telefonie. I tutaj zobaczmy dokładne dane tej baterii. Tutaj po drugiej stronie dokładnie się znajdują 800 mAh. I tutaj poszukajcie sobie modelu, bo nawet nie wiem, jaki to jest model tej baterii. Wyprodukowana w Chinach. I teraz tutaj zobaczmy jeszcze dokładne dane na nalepce e-mail. Tu u samej góry widzimy e-mail, tu model marki Samsung, wyprodukowany w Samsung, ale tak naprawdę produkowała marka w tamtych czasach jeszcze w Korei. I tu widzimy dokładny właśnie model GT. Tutaj bardzo słabo widoczny. Nie wiem, dlaczego tak słabo tutaj wydrukowali ten model, no ale to jakoś tak wyszło. I teraz sobie telefonik uruchomimy, włożymy naszą baterię, tylną klapkę i tutaj sprawdzimy jego funkcję, jak to wszystko wygląda w tym telefoniku. I tu widzimy model GT C3 715. I widzimy, że jest brandowany przez sieć Plus. Posiada tutaj, widzimy, bardzo przejrzysty, duży wyświetlacz, pewnie 2,6 calowy, ale może i większy. I tu z samej góry widzimy spis połączeń, następnie kontakty, muzyka, zakładkę plusa, wiadomości, moje pliki, organizator, aparat, komunikacja, aplikacje, alarmy i ustawienia. To jest bardzo zbliżone menu do menu w Windowsie, tak jak w tych Nokiach, kostkowe. Troszkę pomyśleli z tym. I tutaj w muzyce widzimy odtwarzacz, oczywiście multimedialny, coś słabo mi łapie dzisiaj ostrość. Być może telefon szary i tło szare. Oczywiście słyszycie, jakość jest naprawdę dobra w telefonie, głośność też, ale sobie później przejdziemy też do oryginalnych dźwięków. Wchodzimy sobie teraz w wiadomości. Pisanie wiadomości jest naprawdę na telefonie bardzo wygodne, duże klawisze, miękko się wciska, nie ma w ogóle hałasu naszych tutaj klawiszy. Następnie moje pliki. No i tu mamy wszystkie nasze pliki, obrazy, filmy, dźwięki, inne. I sobie oczywiście przechodzimy do naszych dźwięków, tych oryginalnych. To był ten pierwszy dźwięk, który wcześniej tutaj włączaliśmy. Następnie lecimy sobie dalej i teraz słuchamy wszystkie dźwięki, które zostały wybrane przez producenta Samsung. I nie tylko Samsung, bo teraz słyszeliście dzwonek akurat z Plusa, brand.
To chyba był jeden z najpiękniejszych dźwięków przez wgrane do Samsungów. Idziemy sobie dalej. I to wszystkie dźwięki, jakie słyszeliście w tym telefonie, naprawdę bardzo ciekawe, które dźwięki, jakie tu dodał po prostu Samsung. I teraz sobie przejdziemy dalej. Następnie mamy aparat fotograficzny. Tutaj jak wspomniałem 3,2 megapikselowy. No i w tym przypadku chyba nie mamy autofokusa, bo kilka razy tutaj sobie bocznie działam i w ogóle nam tutaj ostrości nie łapie, ale tak wygląda zdjęcie zrobione tym modelem telefonu. Taka mniej więcej jakość, 3,2 megapikselowy aparacik.
podgląd. O, i tutaj widzicie dokładnie zapisane w moich obrazkach. Tak wygląda dokładnie to zdjęcie mojej dłoni. Tu no chyba nawet nie mamy opcji powiększ. No jest powiększ, widzę. Powiększamy sobie raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, 11, 10. Aż 10 razy możemy to zdjęcie powiększyć, jak widzicie. I nie straciło tak na jakości. Dzięki takiemu aparacikowi 3,2 megapikselowym nie jest tak źle, widzę. Więc polecam, jeśli chodzi o aparacik w tym telefonie. I tu jeszcze widzimy organizator, kalendarz, notatniki, zadania, czas na świecie, kalkulator, przelicznik. Następnie tu mamy komunikatory, czyli nasz oczywiście Bluetooth, czat przed Bluetooth, Facebook, Twitter. No jak widzicie, wszystko w tym 2011 roku już było na tym telefonie. Twitter dość tutaj młodym jest tutaj naszym portalem. Facebook, no Facebook w sumie był w 2005 roku, to już mógł być. Jakieś inne komunikatory, zobaczmy, tu Messenger, Hello. No i aplikacje Google, Radio FM. Radio FM musimy tutaj oczywiście włożyć nasze słuchawki, by działało, gry i aplikacje, dyktafon, słownik, Bluetooth, czasomierz, stoper. No to sobie wejdziemy może na nasze gry i aplikacje, zobaczymy ciekawe gierki na telefonie. Tu mamy 4, 5, aż 5 gierek, wejdziemy sobie w pierwszą gierkę. I widzimy, że na 100% oryginalna, bo widzimy tutaj brandowana. No i wchodzimy sobie w gierkę i zobaczymy, o co w tej gierce tutaj chodzi. Aha, i tutaj wypuszczamy sobie kulki, które muszą być w tym samym kolorze, tutaj w tym paśmie. Dzięki temu po prostu zdobywamy więcej punktów. Zobaczmy. Tak to mniej więcej wygląda. Wychodzimy sobie z gierki, wchodzimy na drugą gierkę. Tu mamy Asphalt. Bardzo ciekawa gierka na wcześniejsze tutaj klasyczne telefony z jarką. Oczywiście od firmy Gameloft. To bardzo popularna firma, która produkowała gierki i produkuje oczywiście cały czas. Teraz mi się troszkę pojawiło słoneczko, teraz troszkę lepiej widać na kamerze. I zobaczycie tą gierkę, jak ona tutaj fajnie się prezentuje. Wyścigi, oczywiście chyba każdy z Was zna tą gierkę, kto wcześniej posiadał klasyczny telefon. Tu sobie pędzimy, oczywiście musimy po prostu być na pierwszym miejscu. Mamy do dyspozycji też nitro. Zobaczcie sobie tutaj, bardzo szybko jadę z 200 na godzinę. Nie, teraz mamy na 8 samochodów, musimy być pierwsi. Tak to tutaj wygląda w tym przypadku. I przechodzimy sobie do następnej gierki. I tak ona wygląda, bardzo prosta gierka. Tu musimy tak obracać te nasze diamenty, kryształki i tak dalej, żeby były takie same koloru i wtedy zdobywamy po prostu punkty.
I kolejna gierka mini golf. Wybraliśmy sobie oczywiście łatwy poziom, tak żeby tylko pokazać, jak to wygląda. I zobaczmy, nie wiem czy pamiętacie, była też taka gierka przez Bluetooth, mogliśmy sobie po prostu połączyć przez Bluetooth, no i grać sobie z innym użytkownikiem, który ma taki sam telefon, z taką samą rozdzielczością i który oczywiście posiada moduł Bluetooth. Bardzo ciekawa giereczka, jeśli chodzi właśnie o telefony klasyczne. I kolejna gierka, ostatnia, Sudoku. Oczywiście gra logiczna, matematyczna. Chyba każdy z Was taką gierkę kojarzy. No dobrze, teraz sobie dochodzimy z tego. Tu mamy jeszcze alarmy, nasz budzik i ustawienia wyświetlacza, profili telefonu, godziny, daty telefonu, połączeń, bezpieczeństwa, ustawienia USB, sieci, pamięć, ustawienia fabryczne. I to wszystko jeśli chodzi o te podstawowe informacje odnośnie tego telefonu, tego Samsunga. I teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. I ściągamy tę klapkę, bateryjkę, kartę SIM i kartę pamięci. No i teraz zabieramy się do odkręcenia. Tutaj mamy 4 śrubeczki, tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, ale w tym przypadku są śrubeczki gwiazdkowe i odkręcamy je wszystkie. Tu jest jedna, druga, trzecia, i czwarta śrubka. I zobaczcie, śrubeczek nie ma. To teraz tutaj podwadzamy nasz cały tylny korpusik. Tutaj zobaczmy. Musimy go po prostu wybić w przeciwnym kierunku. Zobaczmy. Jak mam troszkę, widzicie, pazurki jeszcze, więc sobie mogę troszkę tą obudowę odgiąć delikatnie. Robimy tak samo tutaj z wszystkich stron. No ale jak nie macie pazurku, to oczywiście musicie to zrobić takim płaskim narzędziem plastikowym, otwierakiem do obudów. Tutaj po całej długości z wszystkich stron. O, i tutaj widzicie, nasz cały korpusik odeszedł spokojnie, bez żadnego szwanku. I tutaj widzimy antenę zasięgową, nasz głośniczek główny, w tym przypadku w tym miejscu. I też możemy go sobie tutaj oczywiście wymienić. On tu jest zakneblowany w tym miejscu. I tu nasza płyta główna. Zobaczmy. Oczywiście jeśli chodzi o tego typu telefony typu slide, to zawsze pamiętajcie, jak sobie demontujecie telefon, to na pewno za płytą jest taśma, więc zawsze trzeba na to uważać.
Zobaczcie, teraz w tym miejscu jest tu taśma. Odpinamy sobie tą taśmę. I tak wygląda płyta główna w tym Samsungu. No powiem, że dość troszkę ulepszona niżeli w tych starszych Samsungach, bo w tych starszych Samsungach jest strasznie tandetna, ale w tym troszkę ulepszona. Zobaczcie, ale wszystko na tej płycie musimy wymieniać tutaj używając ludowicy bądź skrzewnicy, tego typu narzędzi. No i tutaj zobaczcie, jest sporo śrubek do odkręcenia. Żeby tutaj odłączyć te dwa podzespoły, tu mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą śrubkę. Są to wszystkie śrubki, zobaczcie, krzyżakowe o bardzo małych rozmiarach. I tu jeszcze jedna śrubeczka. I tu zobaczcie, wszystko nam już odleciało. Nakładka klawiaturki numerycznej. I tutaj mamy naklejoną tasiemkę. Tutaj w tym miejscu. A tutaj nasze śrubki musimy odłożyć na bok. 2, 4, 6 śrubek. Tutaj były w tym miejscu. Tutaj sobie oczywiście odlepiamy w tym miejscu tą nalepkę naszej taśmy i odłączamy ten element. Następnie przechodzimy dalej i tu mamy do odkręcenia, zobaczmy, w tym przypadku też 4 śrubki. Oczywiście w każdym przypadku pamiętajcie, by każde śrubki odkładać w innym miejscu. Tu są jedna, druga, trzecia i czwarta śrubka. I tu jeszcze 2 śrubeczki. I tu sobie zobaczmy, już nie mamy śrubeczek i teraz sobie podwadzamy całą tą obudowę przednią. Tutaj najlepiej od samej góry, jeśli mamy pazurki, wypinamy po bokach tą całą obudowę. Tutaj zobaczmy, to jest dość ciężko, można sobie pazurek połamać, to spróbujmy sobie otwierakiem do obudów. I tu sobie wypinamy z zaczasków. O, tu są 2 blokady, jak w większości. Tu jest jedna i druga. I tutaj zobaczmy, nasza taśma. Odsuwamy sobie do góry naszą szynę i wyciągamy naszą taśmę. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten Samsung. I tu zobaczmy, już jesteśmy na prostej. Tu wystarczy teraz tutaj podwadzić naszą tutaj nalepkę, która osłania wszystkie nasze taśmy tutaj po całej długości. W materiale, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!